Dzień dobry. Z tej strony Paweł Jeżowski i Maciek Kapitan Lisowski. Jak co niedzielę top 10 najlepszych, najciekawszych wieści ekonomicznych z Rosji. Widzę, że dzisiaj masz jakieś takie czadowe tło. A to jest, zdaje się, rosyjskie metro, jakaś stacja. No właśnie, no mówię, nie? Że takie fajne. No, bywają fajne rzeczy u nich. Tak, znaczy mało już teraz, ale byłem w rosyjskim metrze i powiem, no robi wrażenie, no jeżeli chodzi o rozmach. Natomiast na sam początek, słuchajcie, wielkie podziękowania dla wszystkich osób, które wspierają, które oglądały wczorajszy program satyryczny. Chciałem zauważyć, że dosyć mało nam brakuje do 20 000 w tym momencie. Jeżeli chcecie, żebyśmy byli bardziej pełnoletni, to zapraszamy do subskrypcji. Jeżeli natomiast już subskrybujecie, zapraszamy do wspierania kanału, zarówno mojego, jak i Maćka. No i do tego, żebyście komentowali, żebyście lajkowali. Maciek ostatnio ma dużo problemów, jeżeli chodzi o YouTube'a, a więc na pewno, jeżeli macie taką ochotę i chcecie wspierać kanał Maćka i mu pomóc, to zachęcamy do tego. Dziękuję Ci bardzo za te ciepłe słowa, Paweł, i też przeżywaliście swoje problemy, paru innych naszych znajomych. Wiem dokładnie, jak to jest. Mieliśmy też straszliwe problemy. Więc tak. Tym bardzo doceniamy Wasze wsparcie, Waszą pomoc, to, że jesteście poprzez to współuczestnikami powstawania tych materiałów, które, no, gdybyście ich nie oglądali, to my byśmy ich nie robili, bądźmy szczerzy, no, nie byłoby dla kogo przecież. No tak, no, oprócz tego, że satysfakcja jest duża z robienia tych materiałów, no to robimy też dużo dla widzów. Tak przynajmniej ja tak odczuwam. Natomiast zauważam, że czują się poinformowani ci ludzie. Tak, nie tylko my mamy problemy, ogólnie po zmianie tych algorytmów YouTube'a prawie cała branża odczuwa dosyć poważne problemy, tak, począwszy od tych nawet top, od Piotrka, tak, Jarka Wolskiego i Radek pozostałych osób, tak, no prawie wszyscy. Osób. Tak, Wojtek Szewko, rozmawiałem z nim ostatnio, też jakieś tam problemy. No więc no mamy nadzieję, że się to jak gdyby uspokoi i będziecie mogli spokojnie oglądać następne materiały. A dzisiaj, słuchajcie, jak co tydzień top 10, dosyć przewrotny tytuł. Na końcu wytłumaczę dlaczego taki tytuł. W mojej ocenie bardzo trafny, a zaczynamy, słuchajcie, od miejsca 10. Na miejscu 10 brak mięsa kurczaków w rosyjskiej restauracji. No i to pewnie osoby, które codziennego CEPA, czyli codzienny ekonomiczny przegląd oglądają, no to mniej więcej wiedzą, o co chodzi. Od ponad tygodnia informujemy o tak zwanej aferze kurczakowej, a zaczęło się od tego, że najpierw mieliśmy informację, że mięso z kurczaka dosyć mocno podrożało. Tutaj mniej więcej wyliczyliśmy, że te podwyżki sięgały ponad 70%, a teraz jeżeli popatrzymy na przykład na region kaliningradzki, no to dochodziło tam nawet do ponad 100%. Potem dostaliśmy informacje z restauracji rosyjskich, tu głównie z KFC, jak i z nowego rosyjskiego McDonalda, no, że brakuje kurczaków i brakuje pewnych części tych kurczaków. Głównie tu chodziło o skrzydełka i chodziło o nóżki. Potem doszły informacje, że brakuje piersi z kurczaka. No i cały tydzień badaliśmy tą aferę. Afera bardzo odbiła się w mediach rosyjskich. Media rosyjskie troszeczkę tym żyły. Natomiast no, wszystko wskazuje, że jak gdyby mamy rozwiązanie tej sytuacji, ponieważ ci duzi eksporterzy i producenci eksporterzy zaczęli dosyć dużą ilość tego mięsa z kurczaka produkować i eksportować, pomijając rosyjski rynek. A dlaczego tak się stało? No winny jest oczywiście rubel, no i winna jest obecnie sytuacja oraz inflacja. Okazuje się, że to, co jest eksportowane, bardziej się opłaca.
a ten rynek krajowy jest na drugim miejscu. No i to zaczęło dotykać właśnie pewnych części kurczaka, pewne części przestały być dostępne. Tutaj wskazuje się w dużej mierze na dosyć duże kontrakty z Chińczykami oraz krajami Zatoki Arabskiej. No ogólnie jeżeli chodzi o kraje arabskie, tutaj to mięso z kurczaka jest uznawane jako mięso halal, no i te rynki eksportowe plus jeszcze Turcja, tak, i również kraje WNP były. No okazuje się, że to jest dosyć intratny w tym momencie dla tych firm interes. Doszło do czego? Doszło do tego, słuchajcie, że Federalna Służba Antymonopolowa musiała zainterweniować. No i co oni zrobili? No nakazali tutaj producentom obniżyć ceny i zwiększyć dostępność na rynek krajowy. Zaraz, obniżyć ceny dla rynku krajowego. Skoro te w eksporcie były już bardziej atrakcyjne, to atrakcyjność eksportu znowu jeszcze bardziej urosła, więc jeszcze więcej będą chcieli tego wypchnąć pod stołem za granicę. Czy może źle coś rozumiem? Tak. Nie, no dobrze rozumiesz. No ale wiesz, problemem nie jest tylko to, że tego mięsa brakuje, znaczy części. No, tutaj oczywiście Ministerstwo Rolnictwa powiedziało, że nie ma żadnych braków i że to są fake newsy i że to jak gdyby taka nagonka prasowa. Natomiast wiesz, no tak, tutaj się wiesz, wypowiedziała służba prasowa Unirestu, czyli to jest Rustixa i tego rosyjskiego KFC. No i oni co innego mówią. No i zresztą można się przejść i sprawdzić. Być może jakieś zamienniki będą stosować. Nie wiem, czy można zamienniki do mięsa z kurczaków. Pewnie można. Nie chcę myśleć, jakie to mogą być zamienniki. Natomiast no są braki, natomiast to, co oni proponują, no to jest takie typowo rosyjskie, ponieważ wiesz, oprócz tego, że są braki, no to wiesz, mięso powiedzmy piersi z kurczaka jeszcze w marcu kosztowało 220 rubli. Teraz te ceny to jest 460 rubli. Tak, 390 w kraju, 460 dochodzi właśnie w obwodzie królewieckim. Ale dlaczego ty mówisz taką nieprawdę? Przecież inflacja jest 6 z groszami procent. Jakim cudem mogły wzrosnąć ceny o ponad 100? No, znaczy najgorzej jeszcze, wiesz co, najbardziej chyba wzrosły te mrożone kurczaki, bo ich to w ogóle prawie nie ma. No i tam ceny wzrosły o ponad 150%, nie? Czyli te, wiesz, jak masz taki cały i mrożony, nie? No to tam podobno. Ale przecież my ciągle mówimy o tym, jak ta Rosja się chyli ku upadkowi i ona ciągle jeszcze nie upadła, no. No właśnie, nie może upaść, no i tak wszyscy, tak, niektórzy mi ostatnio pisali, że już od 2 lat piszę i na Kremlince puszczamy te informacje, a więc słuchajcie, kanał działa od marca, a więc jak będziecie coś tak chcieli zarzucić, że my na przykład informujemy, że ta Rosja upada od 2 lat, no to sprawdźcie, od kiedy my publikujemy. Okej, u mnie mówimy od roku. U ciebie, tak, od roku, no ale powiedzmy... Ale my podajemy fakty. Powiedzmy, tak, że to jest tak, że no co ja zrobię, że no nie ma innych informacji, albo te ostatnio ktoś się pytał jakieś dobre informacje z tej Rosji, no i tych dobrych akurat no nie jest za dużo. No trochę dobrą informacją jest tak, tą dobrą informacją jest to, że ta ropa, no i że jest pewien taki dyplomatyczny, i o tym sobie dzisiaj też będziemy mówić, dyplomatyczna ofensywa rosyjska, czyli na wojnie Rosja przegrywa. I to jest moja ocena i nie zmienię, przynajmniej dopóki się nic nie zmieni na tym froncie. Natomiast jeżeli chodzi o ten front dyplomatyczny, no to ostatnio ma sukcesy, tak? A więc jeżeli mielibyśmy gdzieś szukać, no to co się dzieje na przykład na Bliskim Wschodzie. Tak, to jest drugi. Rosja. A szpiegowsko w Europie. Tak, no i takie właśnie, w czym oni są dobrzy, tak? Czyli różnego rodzaju działania takie bliskie Putinowi, czyli z zakresu właśnie wywiadu, tak? No tutaj pewnie mogą się pochwalić ostatnio pewnymi sukcesami. No w wojnie hybrydowej idzie im lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o ekonomię, no po prostu jest słabo. Jeżeli chodzi o tą wojnę i armię, o tym będziemy też mówić, no też nie wygląda to za dobrze. Zresztą przejdziemy, bo będę chciał się ciebie zapytać odnośnie Szojgu, bo twierdziłeś, że nie będzie żadnej ofensywy, a ja twierdziłem, że Szojgu dostał miesiąc i miał coś pokazać, ale do tego wrócimy sobie.
a my sobie przyjdziemy, słuchajcie, do miejsca 9. Na miejscu 9 paszporty demokracji, czyli nowy pomysł Unii Europejskiej, aby pomóc tutaj rosyjskiej opozycji. Ja nie znam tej rosyjskiej opozycji, która jeszcze jest w Rosji, ale Dokładnie. Parlament Europejski zna. No i chcę dla właśnie tych Rosjan, którzy chcieliby na przykład emigrować do Europy i są dysydentami rosyjskimi, prowadzić paszporty demokracji i złagodzić reżim wizowy. Ja przypomnę, że przez chyba, no w sumie, no jeszcze roku nie ma, ale w 2023 właśnie, zgadnij ile Rosjan zrezygnowało z obywatelstwa i z paszportu rosyjskiego, czyli zrzekło się. Tego nie wiem, ale wiem, że Niemcy wydały średnio po 10-20 tysięcy wiz dla Rosjan, wydawały miesięcznie przez ostatni rok. No to ja ci powiem, 4400 osób zaledwie zrezygnowało, no i to w dużej części byli sportowcy. Tak, no bo to gdzieś tam w niektórych przypadkach jest tak, że trzeba się zrzec, wiesz, tego poprzedniego, żeby przyjąć następne obywatelstwo. Co jak gdyby pokazuje, że no tutaj Rosja, no i to może jest też pozytywne właśnie, że Rosjanie są dosyć przyzwyczajeni tak do swojego rosyjskiego obywatelstwa i rosyjskiego paszportu i nie są chętni, a Parlament Europejski, Unia Europejska nie pomaga im, tak, nie pomaga, no bo oczywiście no tutaj chyba chodzi o to, żeby to... Mi się wydaje, że Unia Europejska i Parlament i Komisja ma cały czas taką wizję i taką ułudę, że oni przygarną tych dysydentów i to będzie ten nowy taki demokratyczny rząd jakiś przyszłościowy, tej przyszłościowej Rosji w tych takich wizjach i utopiach Unii Europejskiej, no bo inaczej tego nie można nazwać, tak. Zamilkłeś aż. No nie, to cię wyciszyło znowuż. No nie, ja cię nie słyszę. No nic nie poradzimy na to, że się coś w tym momencie, słuchajcie, popsuło. Zaraz sobie wrócimy do Maćka, a my przejdziemy sobie troszeczkę dalej. Jeszcze sobie nic nie zmieniałem. Tak, no tutaj ja ciebie słyszę. Natomiast Maciek się jeszcze raz podłączy. Ostatnio jakieś tam problemy są. A my sobie, słuchajcie, przyjdziemy, zobaczmy. No, coś powiedz. Że teraz mnie słychać. Tak, teraz cię słychać. Więc masz jakieś tam ostatnio problemy z tym. My sobie, słuchajcie, wrócimy i ja się ciebie pytałem, słuchaj, jak ty to oceniasz, tak? Na co liczy Unia Europejska? No bo to jest trochę takie... No jak dla mnie, no niesamowite, tak? To jest sztuczne kreowanie jakiejś tam niby rzekomej opozycji, kiedy zawsze jak dotąd historycznie się okazywało, że każda tego typu kreowana na siłę opozycja, w którą ładuje się pieniądze, zawsze była spenetrowana od piwnic po dach przez służby kraju, z którego pochodzi. To jest kompletny bezsens i blamaż i strata pieniędzy. Nie wiadomo komu do czego potrzebne realnie, natomiast to się jeszcze nigdy nie sprawdziło. To jest sztuczne. Znaczy nie przypominam sobie, że ani w przypadku Białorusi to się nie do końca udało, pomimo że no zobacz, jednak mieliśmy te osoby z Białorusi, którzy byli dysydentami, tak, w Polsce i też za granicą, ale to się nie udaje. No i w przypadku Rosji tym bardziej się nie uda, albo jeszcze gorzej, tak. No. Zresztą trzeba też posłuchać sobie wypowiedzi tej rosyjskiej opozycji. Ja czasami mam wrażenie, że w przypadku niektórych wypowiedzi, no to taka jest mała różnica w stosunku do obecnego reżimu. Więc, delikatnie to ująłeś. Więc moim zdaniem, jeżeli nie większość, no to powiedzmy, większość, tak? No jeżeli nie 100%, to większość tej opozycji rosyjskiej, no to jest spenetrowana tak dokumentnie przez służby, tak? I w pełni kremlowsko zdalnie sterowana. To jest jak gdyby bez A dodajmy sensu do tego jeszcze wielką diasporę rosyjską, takich Niemczech, gdzie potrafili robić takie wielkie demonstracje w Berlinie. Teraz jeszcze wspomagają demonstracje zwolenników Palestyny. I jeszcze... A to w ogóle ciekawe, te demonstracje zwolenników właśnie tej strony palestyńskiej,
bo one są inspirowane w dużej mierze przez te koła lewicowe. Tak. Mnie zawsze jak gdyby, znaczy ja rozumiem, dlaczego tak jest, natomiast zawsze mnie to zaskakiwało, że koła lewicowe tak silnie wspomagają muzułmanów, no bo w kraju muzułmańskim takim, który by przestrzegał szariatu, to dla partii lewicowych no nie ma racji bytu. Znaczy nie, no jest stryczek. No wiesz, no wszystkie te rzeczy, które głoszą te partie lewicowe, no to powiedzmy, nie wiem, w jakiejś takiej Malezji, która niby jest demokratyczna, ale tam jest na przykład szariat, no tam wszyscy zapominają, nie? Tam kiedyś słuchałem, że to jest jakiś super demokratyczny i w ogóle jest tam super uper, a mieszkałem i mniej więcej wiem, jak to wygląda i dla muzułman jest prawo szariatu, tak? No to jest jakieś tam dla tych obcokrajowców, natomiast żebyśmy do tego wrócili, no wygląda to, że no po prostu nie byłoby tych partii lewicowych, a więc nie za bardzo wiem, do czego oni dążą, jeżeli chodzi o Europę. No ja rozumiem, że ci muzułmanie, no to jest jakieś, to są jakieś osoby, które będą głosować i w ich mniemaniu będą głosować na te partie lewicowe, natomiast w moim mniemaniu, dopóki być może częściowo tak, natomiast w którymś momencie zaczną mieć własne partie i własnych przedstawicieli, będą głosować na swoich przedstawicieli. Po co mają głosować na jakieś partie lewicowe, tak, które w ogóle są sprzeczne z ich światopoglądem, tak, no bo to jak gdyby są nie przystają te światy, tak? Świat jak zwykle nie przystaje do świata tych wartości lewicowych. Potem ci lewicowi aktywiści jak zwykle będą najbardziej zaskoczeni, ale jak to? Ale my zawsze myśleliśmy, że. No i to z myśleniem tak. U nich jest problem. No tak. Ale spójrzmy na tą demonstrację w Warszawie. Najpierw były tweety dziennikarzy brytyjskich, że są zaskoczeni tym, że przy całym polskim antysemityzmie nie ma w Warszawie żadnych demonstracji poparcia dla Palestyny, po czym robi się taka demonstracja i jak zaczynają to fotografowywać dziennikarze różnej maści, okazuje się, że w większości uczestnicy tego niewielkiego, zaznaczam, zgromadzenia, na które zezwoliły władze Warszawy, to są ekspaci i studenci zagraniczni mieszkający w Warszawie, studiujący w Warszawie, pracujący w Warszawie. Niewielu było w tym wszystkim Polaków. Za tym wszystkim stały organizacje, już nawet nie powiem lewicowe, bo lewicowe normalne się do tego nie przyznały, tylko lewackie, bym powiedział. Lewackie tak. Wręcz, czyli jeszcze bardziej na lewo niż lewicowe. I w tym momencie ambasador Izraela mówi, że to straszne, jaki ten antysemityzm u nas jest. Temat wywołany na zapotrzebowanie, zrealizowany, powiedziałbym, całkiem możliwe, że przez tych, którzy żyją z uczestnictwa w takich rzeczach, dorabiając sobie, oraz przez ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z polskim społeczeństwem jako takim. I to było ile? 1,5 km od Umschlagplacu. Tego typu hasła, jakie tam były pokazane, absolutnie naganne. To są dziwne rzeczy, ale obraz fałszywie przedstawiony idzie w świat. Tak, no jeszcze o tym będziemy, słuchaj, mówić, a teraz sobie przejdziemy do miejsca 8 i wrócimy do tej Rosji, ponieważ rząd zapragnął ulżyć eksporterom i będziemy mówić na miejscu 3. A dlaczego? Dlatego, że rząd stwierdził, że cła eksportowe, które wprowadził od 1 października, być może są zbyt rygorystyczne i proponuje powiązać te cła eksportowe z formułą światowych cen towarów, no i w zależności od wyznaczonych przez prawdopodobnie specjalną komisję tych światowych, albo inaczej, ceny powiedzmy te światowe jakieś będą, natomiast komisja będzie wyznaczać, czy obecne ceny towarów, czyli te światowe ceny towarów, one są rentowne, czyli będzie odpowiednio ustawiać poziomy rentowności dla poszczególnych branż i poszczególnych gałęzi gospodarki. O co chodzi? Chodzi o to, że rząd jakiś czas temu wprowadził tak zwane ruchome cła eksportowe zależne od kursu rubla. No i okazuje się, że w przypadku niektórych branż pojawił się problem, ponieważ eksport przestał być opłacalny. W związku z tym
rząd próbuje ulżyć tym eksporterom i będzie zerował cła w momencie, kiedy te ceny światowe będą zbyt niskie. No i teraz oczywiście jest jeden problem, no bo tutaj, żeby to stwierdzić, no to musi być specjalna komisja, musi być komisja też albo monitoring, który będzie sprawdzał, po jakich cenach ktoś sprzedaje i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie ten pomysł, który zaświtał rządowi, czyli od 1 października wprowadzić te elastyczne cła eksportowe. Ja mówiłem, że to się spotka z wieloma problemami, no i jeden z problemów mamy, tak, że mamy branże, dla których w tym momencie eksport przestaje być opłacalny, no bo jeżeli oni mają zapłacić 7%, no a tak do tej pory musieli, jeżeli chodzi o październik, płacić dodatkowego cła eksportowego, a na przykład zarobek mieli z stylu 5%, no to nie mogą eksportować. Ja bym dodał do tego jeszcze dwie inne rzeczy. Znając życie, w Rosji komisje spotykają się niezbyt często, więc interwał od jednego spotkania do drugiego będzie duży, inercja jeszcze większa w decyzjach, ale jest trzecia rzecz w tym wszystkim, bo dane do benchmarku. Jeśli oni chcą oceniać rentowność, to przepraszam, będą brać ceny realne gospodarki, czy ceny oficjalne, bo według nich paliwo powinno być w takiej cenie, a nie w takiej, jak jest na stacjach. Pasza, której brakuje, powinna być w takiej, a realnie jest w takiej. No sorry, sztuczny twór, który teoretycznie wykazuje zrozumienie, ale w praktyce uważam, że może nie przynieść żadnych dla biznesu pozytywnych rozstrzygnięć. Znaczy, ale ja myślę, jest ruchem w stronę biznesu. Znaczy, wiesz co, no może wiele zaszkodzić. Natomiast jest jedna rzecz, o której zapominamy, o której mi ostatnio ktoś przypomniał i ja to powtarzam, że spoiwem rosyjskiej gospodarki jest korupcja. Jeżeli nie byłoby tej korupcji, ta gospodarka prawdopodobnie by runęła. Natomiast ponieważ ona jest, to powoduje, że takie debilne, można powiedzieć, prawo, które rząd próbuje wprowadzić, jest powszechnie omijane. Czyli wiesz, nie możemy się... Tak, nie za darmo, ale wiesz, ale okej, jest to tańsze dla firmy opłacić powiedzmy kilka osób, nawet blisko rządowi, żeby oni wprowadzili takie pewne furtki, pewne ulgi, które nie będą obowiązywać konkretnych producentów. I dzięki temu, wiesz, możesz działać na tym rynku, bo jakby tego nie było i oni by chcieli tak literalnie wszystko stosować, no to mogłoby się okazać, że nic by się nie opłacało robić. A jak to wpłynie na wewnętrzną konkurencję różnych producentów? Jeden ma lepsze układy, drugi gorsze. Ale wiesz, ale to jest jak gdyby fuzji tak, bo my patrzymy cały czas z tego punktu widzenia zachodniego, ale jeżeli masz tą wiedzę i wiesz, że ta korupcja jest po prostu częścią świata, częścią biznesu, częścią światopoglądu u nich. Tak, to po prostu takie jest życie, tak musisz działać, nie? I jedni mają swoich ludzi, konkurencja ma innych ludzi, no i teraz kto ma powiedzmy lepsze dojścia, lepsze możliwości, ten w tym momencie wygrywa, nie? Ale to tak jakby cały ich system prawny jest stworzony pod to zagadnienie, że jak nie posmarujesz, to nie pojedziesz. Ale zobacz, te ostatnie przecież te prawo, które, cła eksportowe, zobacz jak to jest korupcjogenne. Bo teraz jest pytanie, ty płacisz cło, ale liczy się data sprzedaży, nie? Bo płacisz cło w zależności kiedy sprzedałeś, jeżeli w tym dniu, kiedy ty to sprzedawałeś, dolar był po takiej cenie, to płacisz takie cło, a jak był po innej cenie, to płacisz inne cło. Ale cóż, ktoś to musi monitorować. Mogła się zacząć miesiąc temu, tak? Nie, a transakcja mogła się zacząć wcześniej. W tych księgach mogło zostać to inaczej odnotowane. I to nie jest istotne, kiedy to zostało odnotowane, tylko kto to monitoruje i kto to sprawdza. A teraz ma sprawdzać to Rosnif Monitoring. Ale przecież tam też ludzie pracują, tak? Oni też mają rodziny, nie? Dzieci jakieś na utrzymaniu, też mają jakieś potrzeby, nie? No i to jest właśnie Rosja, tak? To jest wiesz, na takiej zasadzie mamy jakieś tam prawo, ale to prawo tworzą i przestrzegają ludzie,
A skoro tworzą i przestrzegają ludzie, no to mogą być różnego rodzaju, tak jak teraz, furtki i pewne jakieś tam ulgi i jakieś obejścia, no lub może być tak, że nie spełniasz, no ale dzięki właśnie tutaj znajomości osób, które to monitorują, to jednak spełniasz, nie? Słuchaj, przejdziemy sobie do miejsca takiego bardziej wojskowego, miejsce 7, czyli USA wysyła broń Izraelowi i Ukrainie. Dokładnie. No i w zeszłym tygodniu mieliśmy... Mówimy o sporym pakiecie, bo teraz uchwalono 60 ponad miliardów dolarów wspólnie na te dwa kraje. Proporcji podziałów tam nie podano. Natomiast, jakby to powiedzieć, nieważne. Ważne, że spora kwota, pomimo obstrukcji w Izbie Reprezentantów, została przyznana, więc jest to taki, ja nawet powiedziałem, taki troszeczkę pokazanie środkowego palca rezydentowi Kremla, tudzież tak mocne policzkowanie forehand i backhand, skoro liczyli i to już mówili coraz głośniej rosyjscy dyplomaci, że Zachód jest zmęczony i nie będzie już nic. A jednak się okazało, że jest i będzie. I związanie tego z pakietem pomocowym dla Izraela, wręcz powiedziałbym, że daje większe gwarancje, że to będzie działało w przyszłości, a wypowiedzi szefów, jednego z liderów Likudu, który rządzi w Izraelu, że po tym jak zrobią porządek z Hamasem, pomogą Ukrainie w kwestiach, co do których mają dowody, że Rosjanie pomogli Hamasowi, tu wspomniał przecież finansowanie i nie tylko, to naprawdę uważam, że Rosja nie wygrała tutaj tym ruchem nic, a wręcz dużo straci. Wiesz co, ale tu powiedzmy może, co Amerykanie wyślą Izraelowi, albo już wysyłają, bo mamy też takie nowe informacje. Pytanie jest, czemu to nie idzie w Ukrainę, to też powiesz. A więc mamy dwa systemy, to dzisiaj ogłosili. Lloyd Austin ogłosił, że i dla Izraela, i tam dla tych swoich baz no będą uzupełniać ten system antyrakietowy THAAD, no i Patrioty oczywiście. No i jeszcze dwa egzemplarze kupionej wcześniej do siebie dwóch zestawów Iron Dome, czyli żelaznej kopuły, które trafią do Izraela dla wzmocnienia. Patrioty, w zależności która wersja, być może nie mają tych wyrzutni w chwili obecnej w swojej dyspozycji Ukraińcy, aby mogły te pociski nowocześniejsze z nich być skutecznie odpalane, to jest raz, a dwa, THAAD nigdy nie był przeznaczony dla nikogo poza grupą państw, które to opracowywały, a przy THAADzie Izraelczycy tam współpracowali. THAAD był rozmieszczony w Korei Południowej. Tak, może powiedz, co to jest, tak? Bo to jest system antyrakietowy. Tak, to jest system rakietowy, który był proponowany kiedyś nawet jako alternatywa zamiast Patriota, ale Europa nie zdecydowała się na użytkowanie THAAD-a. To jest coś o wiele większego, bardziej skomplikowanego i nawet samo utrzymanie w gotowości to naprawdę oznacza dużo większe nakłady i technologicznie i finansowo dla Amerykanów ma to sens. Są oni jedynym użytkownikiem systemu THAAD i oni tylko i wyłącznie nim dysponują. Używali go do zabezpieczenia swojego terytorium. Ale jego zdolności są takie, że przyjmijmy coś na kształt bombla antydostępowego w o wiele bardziej skutecznej wersji niż to deklarowali Rosjanie przy swoich zestawach S-400 i S-450. Rzeczywiście może w tym momencie zaistnieć w Izraelu, a tam są żywotne, bezpośrednie interesy amerykańskie. I takie coś w strefę wojny na pewno by tego nie wysłali bezpośredniej, bo zbyt duże są szanse, powiedziałbym, że część z tego może dostać się w ręce wroga. To jest zbyt nowoczesna technologia. No tak, to chyba jest jeden z lepszych rzeczy, które Amerykanie mają, natomiast faktycznie poziom skomplikowania, tak, jest dosyć duży, ale widzimy, musieliby to obsługiwać amerykańscy żołnierze, nie ma takiej opcji, żeby na Ukrainie byli ale widzimy, że jeżeli chodzi o Izrael, tak, no to tutaj jest pełna współpraca, no i to nie, bo to ma dotyczyć i zarówno tych baz amerykańskich, jak i również instalacji, o czym się mówi w Izraelu, tak. Więc... Tak, no ale w tym momencie pytanie jest, wiesz, no skoro mamy taki system i teraz na co Amerykanie ale ten THAAD jest tak naprawdę skierowany tak naprawdę w tym przypadku na południe i południowy wschód, aby pociski ewentualnie z Iranu
nie poczyniły szkód w Izraelu, lub też, no bo takie niestety improwizowane różne rzeczy mają, rebelianci Huti też nie wystrzeliwali z Jemenu, przelatując nad Arabią Saudyjską, tego typu pocisków. No i teraz pytanie jest, jak ty oceniasz, tak? No bo cały czas się mówi o tym i tu Rosjanom bardzo zależy, robią chyba wszystko, żeby Iran włączył się do tego konfliktu. Po to są te dwie grupy lotniskowcowe oraz dwie już, prawie że dwie jednostki ekspedycyjnej piechoty morskiej, aby żaden kraj trzeci się nie włączył do tej rozruby na Bliskim Wschodzie, bo byłoby to jak najbardziej na rękę Rosji. To, co już się dzieje, jest na rękę Rosji, może doprowadzić do konfrontacji, może. Tego, na tym zależy Hamasowi, który w tym momencie realizuje agendę rosyjską, żeby doszło do konfliktu islam i Arabowie versus Izrael, a za Izraelem stoi przecież tylko, że o ile oczywiście jest tutaj duże wzmożenie, jeżeli chodzi o arabską ulicę, no to Iran, który włączyłby się do wojny, no to powiedzmy, no byłoby to na rękę Rosjanom, no z kilku względów. No wiadomo, że Amerykanie wtedy by musieli się tutaj zaangażować. Ceny ropy by na pewno tutaj wybiły, no bo trudno przy takim konflikcie, żeby te ceny były stabilne. No i też ta ropa irańska nie mogłaby wtedy też płynąć, bo teraz, że tak powiem, Stany Zjednoczone przymykają na to oko. A więc te ceny by mocno przebiły 100, a być może by zwróciły właśnie do tych cen z zeszłego roku. No i Amerykanie oczywiście zaangażowani. Natomiast dlaczego Iran, czy Iran pójdzie w tym kierunku, bo w mojej ocenie pozostałe kraje arabskie, no oprócz tych dyplomatycznych środków, no nie będą się angażować, nie? Ale Iran może to zrobić. Iran może to zrobić cwanie nie swoimi rękami. Wystarczy, że zdemobilizowanych oficjalnie członków irańskiego korpusu strażników rewolucji, którzy są na terenie Syrii i współpracują z Hezbollahem, ich użyją, to jest raz. Dwa, Hezbollah posiada różnego rodzaju uzbrojenie rakietowe od Iranu pozyskane, więc wystarczy, że zapewnią odpowiednią ilość amunicji do tego wszystkiego i nie bezpośrednio, nie własnymi rękami, ale będzie to realizowane. Mają ten komfort. Okay. Znaczy, no zobaczymy też, bo pytanie jest też, dlaczego właśnie, jakie jest twoje zdanie, dlaczego Izrael opóźnia, no bo już teraz, no wcześniej mówisz, że tam pogoda, tam różne rzeczy, natomiast no dlaczego teraz opóźnia tą lądową inwazję na tą strefę? Wczoraj o tym mówiłem, więc dzisiaj powtórzę jeszcze raz to samo. Amerykanie mają w tym zakresie swoje oczekiwania i swoje podejście. Mają w rękach czynniki ekonomiczne. Pierwszy, fundusze emerytalne kupiły obligacje izraelskie, stabilizując szekle. Z drugiej strony amerykańska agencja Moody's mówi o tym, że zaraz może obniżyć ratingi izraelskie, które od lat nikt nie brał pod uwagę czynnika terrorystycznego. To było jakby systemowo wycięte, jeżeli chodzi o rating Izraela. A nagle po raz pierwszy amerykańska agencja mówi takie coś. Więc Waszyngton jakby pokazał, mam dwie ręce. Jedną mogę dawać, drugą mogę zabrać, więc słuchajcie tego, co mówię. Z jednej strony. Z drugiej strony grupa lotniskowcowa zabezpieczająca przed wejściem krajów trzecich, ale jednocześnie mająca zdolność do tego, żeby w przypadku, gdyby mocniej Hezbollah szalał albo Hamas należało zneutralizować nie rękoma Izraela, żeby tutaj inne kraje nie miały focha do Izraela, tylko wtedy mogą to zrobić Amerykanie, do których nie podskoczą. Fajnie rozegrane. I tutaj Amerykanie zdecydują o tym, czy ta forma odpowiedzialności zbiorowej, jaką chce zastosować Izrael, będzie przez nich zaakceptowana. Izrael nie ma innego wyjścia. Stany są jedynym krajem, który może wymusić tego typu działanie lub zaniechanie działania na Izraelu. Okej. No to w takim razie miejsce 6. ATAKMS-y czy ATACMS-y. ATCMS-y. Tak. W Ukrainie. No i słuchajcie, no mieliśmy tą informację, że lotnisko Berdiańsk, tak i Ługańsk, no zostało chyba zmasakrowane, no bo patrząc na straty rosyjskie, 16 wyłączonych śmigłowców, z czego połowa chyba już tak dożywotnio. Raczej. System obrony powietrznej, kilka magazynów amunicji, dosyć duże straty, jeżeli chodzi o te pasy startowe, no i przede wszystkim
No chyba mamy zmianę strategii. Rosjanie muszą zrezygnować z wielu lotnisk i przesunąć swoje siły jeszcze dalej od frontu, co będzie utrudniało dosyć silnie logistykę i będzie osłabiać przede wszystkim rosyjskie lotnictwo. Nie tylko lotniska, ale również logistykę, niektóre stanowiska dowodzenia, bo teraz w końcu docierają te kierowane bomby odpalane z HIMARS-ów, czyli Ground Launched Small Diameter Bomb o zasięgu do 150. Te pociski pierwszej transzy produkcyjnej ATCMS Block 1 o zasięgach do 165 km właśnie były użyte i one mają największą ilość podpocisków w swoich głowicach i wykazały się tutaj miażdżącą, bym powiedział, skutecznością. Około 11 tych pocisków w sumie zostało odpalonych jak dotąd, z około 20 nie mniej niż dostarczonych na Ukrainę. Zrobiły swoją robotę. Mocno, uważam, przestraszyły rosyjską służbę kwatermistrzostwa, dowódców i tak dalej. To nie jest koniec, ponieważ już Amerykanie zapowiedzieli po tym sukcesie użycia, że trafią również na Ukrainę nowsze wersje o większym zasięgu, czyli mówimy o zasięgu do kilometrów około 300, za to z mniejszymi trochę głowicami, coś za coś. I to oznacza, że strefa izolacji, jaką będą w stanie zrobić Ukraińcy, na przykład w przypadku Krymu, będzie już pełna. Nie zaatakują tą bronią celów na terytorium stricte rosyjskim, bo dalej Amerykanie przypominają, żeby używać tej broni tylko na konstytucyjnych obszarach Ukrainy, ale tymczasem, ciekawe kto mógł w tym pomóc, Ukraina kończy odpalanie produkcji swoich rakiet Wilcha-2, Greń-2, jak tam nazywają, tych o zasięgu 300 km i już w ciągu ostatniej doby były używane zestawy obrony przeciwlotniczej rosyjskie w rejonie Rostowa nad Donem. Pytanie, czy to już nie były próby tych właśnie pocisków. Więc jeśli dzięki temu będą w stanie izolować na swoim konstytucyjnym terytorium taki teren, jaki im jest potrzebny dzięki ATCMS-om różnych wariantów, a cele na terytorium Rosji zaatakują swoimi produkowanymi u siebie rakietami lub dronami, to osiągną, uważam, duży sukces, odsuwając strefę tą izolacji, albo raczej pogłębiając ją na około 300 km od linii styczności wojsk. I to może dużo zmienić w sytuacji takiej, jaką mamy teraz, gdzie jest de facto wojna pozycyjna, rodem z I wojny światowej, łącznie z kopaniem tuneli, podkopów i przechodzeniem na drugą stronę linii frontu w ten sposób, co jest cywilizacyjnym cofnięciem się o ponad 100 lat w technikach walki, ale jest skuteczne. No to poruszmy jeszcze jedną kwestię. Jakiś czas temu mówiłem, że Szojgu dostał czas, żeby przejść do ofensywy. Ty nie wierzyłeś, że do tej ofensywy Rosjanie przejdą. Natomiast Rosjanie podjęli dosyć dużą próbę. Podjęli działania zaczepne. W ważnym miejscu. Tylko że nie wyszło chyba. Podjęli działania zaczepne. Czy to już można nazwać ofensywą, to już jest kwestia, indywidualnego podejścia do tego. Ale działania zaczepne, nie wierzyłem zbytnio w działania zaczepne poważne, ale jednak je podjęli. Ale jednak nie tylko w jednym, w jednym miejscu. Były poważne działania zaczepne? Na północy, w rejonie, potem na początku jeszcze rejon Kreminnej, potem na północy Kupiańsk, a następnie spróbowali pod Awdijiwką. Po kolei próbowali w 3 miejscach i podjęli więcej niż jedno. Więcej niż jedno to już jest coś jak ofensywa, tylko że robili je stopniowo, również przerzucając wojska, bo spod Kreminnej wyjęli wojska powietrzno-desantowe w inne miejsce, dali na Zaporoże, żeby łatać wyłom, jaki się pojawił w rejonie Robotynego. Więc nie nazwałbym tego ofensywą, ale rzeczywiście próbowali lokalnie odzyskać inicjatywę na szczeblu taktycznym, a w przypadku Awdijiwki nawet operacyjnym, ale zostało to krwawo utopione we krwi i koncertowo zniszczono ich rezerwy, jakie mieli do celów ofensywnych. I to nie tylko w tamtym rejonie, ale trochę szerzej, bo je ściągano z różnych miejsc. I nosi to nawet cechy tego, że dali się Rosjanie wprowadzić dokładnie w sytuację, jaką zaplanowali Ukraińcy.
tam niejako na przynętę były lekkie formacje obrony terytorialnej w tak newralgicznych punktach i zdecydowanie ma to cechy podstępu, jakiego użyli Ukraińcy, żeby zachęcić Rosjan, a kiedy już Rosjanie uderzyli, to spotkali się z bardzo twardą odpowiedzią, która kosztowała ich ponad 100 pojazdów opancerzonych, drugie tyle ciężarówek, około 2000 zabitych, pewnie drugie tyle rannych i z 4 brygad, które atakowały na początku, bo w sumie to były jednak 4 brygady, no poniosły spore straty, prawie że 3/4 jednej brygady poszło do piachu. Potem dodatkowe 2 brygady, powtórka, absolutnie to nie wyszło. I tu spora jest szansa, że to był rzeczywiście podstęp taktyczny Ukraińców, bo wiedzieli, że Rosjanie muszą, bo mają po prostu presję stawki naczelnego dowództwa na to, żeby zadziałać i idealnie wpasowali się w przygotowaną dla nich zasadzkę. No tak, bo powiedzmy sobie, że nie musieli atakować. To był też ostatni chyba taki moment tej jesieni przed tymi deszczami, które już następują. Tak, dokładnie. Żeby tak jeszcze coś na tym froncie właśnie pokazać i tą jesień zakończyć z jakimś takim, no może nie przełomowym, no ale jakimś sukcesem. No bo jednak jeżeli by tam się udało krążyć tą Awdijiwkę, a no taki był plan, tak, prawda, żeby tam zamknąć Ukraińców w kotle, no to byłby jakiś sukces, może nie ogromny, ale jakiś na pewno. I myślę, że taki był zamysł właśnie tutaj Gerasimowa i Szojgu. No nie udało się. Niektórzy złośliwi mówią, że trzeba Rosjanom zostawić jednak tą ofensywę. Tak, wtedy się dużo szybciej się zużywają. Tak, no bo oni się przy tej ofensywie zużywają i te straty są w stylu właśnie i to co różni chyba w tym momencie tą ofensywę ukraińską, że w przypadku Ukraińców straty Rosjan o dziwo są większe albo porównywalne. W przypadku kiedy Rosjanie atakują, no to mamy stosunek 1:4, 1:5, tak? Tak, czyli książkowo tak jak być powinno. Tak, no nie, że tak powiem, no skoro tak wypada, no to oni się nie przejmują tymi stratami. Artur Micek powiedział, że zrobili pod Awdijiwką rekonstrukcję bitwy pod Wuhłedarem, no i to dwukrotnie. No, powtarzają te błędy, zresztą o tym kiedyś mówiliśmy, że liczymy też na błędy i na ten czynnik X Rosjan, jeżeli chodzi o front, no i się doczekaliśmy troszeczkę, tak, no chcieli jak gdyby na koniec roku zakończyć to z takim akcentem, tak, jakimś pozytywnym, że tutaj przynajmniej w gazetach, ja mówiłem też dlaczego, tak? Ty się na wewnętrzny użytek dla społeczeństwa. Tak, no ale chodziło o ten wewnętrzny, tak, potem wybory w marcu, nie, no bo to no, że na tym froncie odbili i już niedużo brakuje im, żeby ten cały tam, ten Ługański, Donieck, tak, i to idzie w dobrym kierunku. No nie udało się, no i nie za bardzo mogą się pochwalić na koniec roku jakimiś sukcesami. Ukraińcy też, no ale to jest taka dla Rosjan chyba mała pociecha, jeżeli chodzi o ten rynek wewnętrzny. Szczególnie, że te walki na Zaporożu będą całą tą jesień późną trwać, bo to taka wojna pozycyjna, tak jak wspomniałeś, natomiast na tych innych kierunkach pewnie one nie będą w takiej dużej skali. Zobaczymy. Ale trzeba powiedzieć, że coś śmiesznego zaczyna przybierać rozmiary obiecujące, czyli takie kompanijne szturmy Ukraińców przez mało Dniepr. Tracą, mało zyskują niby. Dokładnie, ale okazuje się, że zaczynają wchodzić na tyle miękko w rosyjskie ugrupowanie na nie ma chyba kontrolowanym przez Rosjan brzegu, że zaczynają pchać tam większe siły stopniowo. Jeżeli gdzieś będzie już co najmniej batalion na takim przyczółku, jeden czy drugi, a 2 przyczółki w tym momencie takie są, może się okazać, że coś, co było śmieszne i miało być tylko takim szarpaniem, stanie się główną osią działań, ponieważ tamtejszy teren paradoksalnie bardziej sprzyja działaniom ofensywnym ukraińskim niż Zaporoże obecnie. No tam jest pusto, przypomnijmy, tam Rosjanie zupełnie ogołocili. Znaczy niby coś zostawili, ale jak się okazuje to chyba jednak nie. Tego jest za mało. Na papierze zostawili, no i tam faktycznie jest mało. Natomiast też możliwości desantowe, ja myślę, że one też nie są takie zbyt duże, żeby w stanie było przerzucić coś większego niż lekka piechota. Tak?
Zobaczymy, bo na razie to wszystko było na łodziach, ale cały sprzęt inżynieryjny do forsowania, jaki był, jest ściągany tam przez Ukraińców od dłuższego czasu. Zobaczymy. A my sobie przejdziemy do miejsca 5. Odbyło się spotkanie Putina z prezydentem Xi. I nie tylko. I nie tylko. Było spotkanie, tutaj o tym informowaliśmy z Mateuszem, spotkanie na Międzynarodowym Forum Jeden Pas, Jedna Droga. Miało się spotkać 140 krajów, 30 organizacji międzynarodowych. Okazuje się, że chyba tam z 30 parę, 40 może uczestniczyło tych krajów maksymalnie. Tak, przynajmniej poziom reprezentacji był niższy niż poprzednio w większości przypadków. No, zdecydowanie. Bo tak pokazują te zdjęcia, jak gdyby, które organizatorzy zawsze robią, tak, na zakończenie. No i jak sobie porównujemy te poprzednie lata, no to tak widzimy, że z roku na rok jest coraz mniej. No a ten rok jak gdyby był bardzo słaby pod tym względem. Tutaj oczywiście jednym z głównych gości był prezydent Putin. Rosjanie spodziewali się dosyć dużo po stronie tej ekonomicznej. Okazuje się, że za dużo nie przywieźli. Natomiast jedną rzecz przywieźli. Ja powiedziałem podczas z Mateuszem podczas komentarza dnia, że tam nic się nie wydarzyło. Jedna rzecz się wydarzyła, to znaczy został podpisany kontrakt zbożowy. Znaczy inaczej, zostało to omówione, zostało to ogłoszone po tym, dlatego ja powiedzmy nie wiedziałem. Natomiast prawdopodobnie to było dyskutowane i chyba to było na zasadzie takiej, że coś trzeba było ogłosić, to powiedzmy 2 dni potem ogłoszono, że jest nowy kontrakt zbożowy na dostawy, on nie jest jakoś bardzo duży, to jest około 2 biliony rubli, więc niby duży, ale 12 lat, i to jest około 7-8 milionów ton, to głównie pszenicy. Ale rocznie chyba 7-8 milionów. Rocznie, tak. Rocznie. Żaden wielki szał przy skali produkcji zbóż w Rosji. Szału nie ma, ale jednak znaczący, tak? Bo to jest mniej więcej to, co gdzieś tam Chińczycy potrzebowali i to gdzieś, co brakuje pod tym częściowo mniej więcej, trochę Ukraińcy więcej wysyłali, ale powiedzmy gdzieś tam to uzupełni pewnie te straty, jeżeli chodzi o Chiny. Dosyć ważny kontrakt. Ale o gazie, siła Syberii nie bardzo. Ale wiesz, patrząc jak gdyby na całość, na różne, jednak na wielkość tych krajów, tak, Rosja nie jest małym krajem, Chiny są potęgą gospodarczą, i tak mały kontrakt i to trochę tak robiony, wiesz, wydaje się, że coś trzeba było ogłosić, żeby nie wyszło, że nic się nie udało. Wygląda słabo. Druga rzecz, która gdzieś tam się przebiła, to kwestia tam jakiejś umowy z Pakistanem, chyba też na 1 milion, jeżeli chodzi o zboże. Jeżeli chodzi o siłę Syberii, tu wszyscy obstawiali, że coś będzie, i nic nie było. Ani nie było decyzji, kto ma to finansować, ani nie było też takiej jakiejś hucznej decyzji, czy jakiegoś takiego pokazu, gdzie Chińczycy powiedzmy decydują się na kontraktowanie tego gazu, bo mogło to też, nie? Więc nic nowego się nie pojawiło. Jedyną rzeczą, którą tutaj się dywaguje, to są kwestie te militarne, bo jeżeli chodzi o powiedzmy ekonomiczne, to oprócz tego zboża, to bardzo, bardzo słabo, jak na takie 2-dniowe spotkanie. Inna sprawa, że nawet w międzyczasie ten kazachski Kazak Gaz i chiński PetroChina podpisały umowę. Tutaj podejrzewam, że oni nie chcieli podawać tych kwot, żeby nie irytować Rosjan. Tak myślę. Natomiast wszystko wskazuje, że oni podwoili, pytanie skąd Kazachowie tyle gazu wezmą, podwoili jak gdyby eksport tego gazu do Chin. Nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze. Ta współpraca pomiędzy Rosją a Chinami nie układa się partnersko na pewno i nie układa się chyba po stronie, po myśli Rosjan.
No i nawet nie ma takich ukłonów, wiesz, bo no, można było się spodziewać, że no Chińczycy na przykład mogliby jakieś tam coś znowuż tą siłą Syberii podpisać jakieś następne, no strasznie dużo rzeczy jest, no, które za można to by inne było smaczki zrobić. były w miarę ciekawe do obserwowania. No bo tak, Putin spotkał się z Orbánem, bardzo nieciekawa sprawa i tutaj w końcu Unia zaczyna to chyba chcieć zareagować. Ale wiesz co, bo tak, wszyscy się na tym koncentrują, ale zwróć uwagę, co Orbán powiedział. On nie był zadowolony z tego spotkania, bo my o tym mówiliśmy, zrobiliśmy właśnie taki specjalny komentarz, no bo on powiedział, że on nie jest zadowolony po tym, jak no de facto Węgry zostały wyautowane z tego pomysłu jakiegoś pokojowego i rozejmu, jeżeli chodzi o zakończenie działań, tak? Czyli pomysł, który był zły, jest teraz dla niego powodem do tego, żeby mówić, że jest niezadowolony z tego, że się spotkał z Putinem. Jak dla mnie słaby PR zagadnienia, kompletnie tego nie kupuję. Bardziej go boli to, że chińskie koncepty teraz korytarza środkowoazjatyckiego no nie będą się kończyły na Węgrzech w żadnym wypadku, nie jeśli już, więc to go boli. Jeżeli jeszcze Włochy rzeczywiście w najbliższym czasie od stycznia podziękują za udział w inicjatywie, to też będzie tak sobie o tym świadczyło, ale Putin prosił o to, żeby ściągnięto szefa rządu słowackiego, tak, pana Fico, który dyplomatycznie wykręcił się z zagadnienia, cwanie zagrał, więc to nie jest tak, że bezpośrednio będzie on realizował różne pomysły moskiewskie, przynajmniej na to liczą ludzie w Europie i politycy. Trzecia rzecz, cwanie rozgrywa Wietnam. Strategiczny obecnie partner według umowy Stanów Zjednoczonych, który bawi się zdaniem co niektórych w przepakowywanie produktów chińskich w swoje opakowania, żeby pchać to w totalnie dużych ilościach do Stanów, zaprasza do siebie Putina, a jednocześnie cały czas robi swoją konieczną politykę, bo chodzi o te sporne wyspy z Chinami i być może czegoś będzie szukał w ramach mediacji w tym zakresie z Chinami, no, bo ale sami z tym nie dają rady. Bo jeszcze ważna rzecz, chyba Wietnam cały czas bierze uzbrojenie od Rosjan, tak? Czy ja coś... Tak, dosyć dużo kupują, ale już nie tylko, również wrócili do zakupów w krajach amerykańskich, sprzętu amerykańskiego. Ale mają duże rezerwy. No tak, no myślę, że jak gdyby Wietnam no rozsądnie się zachowuje, tak? No tutaj nie można jak gdyby ich krytykować z punktu widzenia. Zresztą widać, że cała ta Azja Południowo-Wschodnia, wszyscy spotkali się z Putinem, co ciekawe. I to byli chyba oprócz Orbána jedyni, no oczywiście jeszcze tam Pakistan, Mongolia. Natomiast tam tych konkretów było mało, bo w sumie Rosja mogła mało zaoferować, no. Ale pamiętajmy, że ta Azja Południowo-Wschodnia jest istotna dla Chin, bo to jest główny w tym momencie partner chiński, nie Europa, nie Ameryka, tylko Azja Południowo-Wschodnia, o czym się zapomina u nas. Dlaczego? Dlatego, że to jest najbardziej perspektywiczny region. No jeżeli oczywiście on będzie stabilny politycznie, natomiast on jest najbardziej perspektywiczny, jeżeli chodzi o i wzrost gospodarczy, i rozwój, no i współpracę tutaj z Chinami, bliskość tych Chin i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jedna rzecz, a raczej dwie. Pamiętajmy, że to nie jest jedyna inicjatywa, w ramach której Chińczycy spotykają się i to w tej chwili przez to dosyć często, no bo mówimy o samym BRICS-ie, który niedawno miał swoje szczyty i tak dalej. Teraz inicjatywa pasa i szlaku i będzie podnoszona na poziom administracyjny, będzie jakiś stały sekretariat zagadnienia, czyli jedna płaszczyzna oddziaływania, druga płaszczyzna oddziaływania i do tego dodajmy jeszcze, że oprócz BRICS-u i inicjatywy to jeszcze mają taką jedną kwestię. Szanghajska Organizacja Współpracy. Na 3 płaszczyznach na bieżąco Chiny prowadzą indoktrynację i przedstawianie swoich pomysłów i zaciąganie partnerów na różnych poziomach do siebie. I teraz tych spotkań było dużo w ostatnim czasie już. Cały czas takie wątpliwości, że wszystkie te inicjatywy słabo idą. Jakby może robili jedną dobrze zamiast 3 średnio, może by było lepiej. No właśnie, wiesz, bo patrząc na BRICS, słabo, szanghajska organizacja, no też słabo, a patrząc,
To, co chyba najlepiej do tej pory szło, czyli właśnie to forum, no ostatnio nie wygląda to też dobrze. No ale tak jak mówię, no są kraje, które na pewno będą z Chinami współpracować, tak, a są takie, które nie są tym zainteresowane. A my sobie, słuchajcie, przejdźmy do miejsca 4. Tu chciałbym, żebyśmy troszeczkę podyskutowali, bo mamy wypowiedź głowy Kościoła Prawosławnego, czyli patriarchy moskiewskiego Cyryla, który powiedział na temat rosyjskiej broni nuklearnej, że została stworzona pod opieką Boga i świętego Serafina z Sarowa. I powiedz mi, bo mi się wydaje, że trochę teraz, przynajmniej jeżeli chodzi o Ukrainę, to nie dotyczy Ukrainy, natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, to mamy taką walkę trochę o te głowy tych ludzi, no bo mamy w tym momencie delegalizację tej cerkwi prawosławnej rosyjskiej. Tak, patriarchu moskiewskiego. Ona się nazywa ukraińska. Wiele osób mi tam zarzucało, że tam mówię, że ona jest ukraińska. No ona się tak nazywa, słuchajcie, no jeżeli chodzi o ukraińska cerkiew. Natomiast w którymś tam momencie się wydzieliła ta niezależna, natomiast jak myślisz, kto na Ukrainie wygra? No bo pamiętajmy, że ta rosyjska cerkiew miała bardzo silną pozycję, tak? To miała, nie jest tak, ale że po tym jak Cyryl jako jeden z oligarchów bardzo mocno wspiera władzę Putina i po tym jak tłumaczył również akty strasznych rzeczy, jakie dokonali rosyjscy soldaci w Buczy czy Irpieniu, kwestią koniecznej walki o dobro Rosji, walkę z szatanem i tym podobnymi, to sprawa tej ukraińskiej cerkwi prawosławnej patriarchatu moskiewskiego jest dla mnie absolutnie już przegrana. Społeczeństwo, które ma możliwość decyzji, zwłaszcza parafianie, o tym, pod jaki patriarchat ma podlegać ich cerkiew, sukcesywnie rugują popów patriarchatu moskiewskiego ze swojego terytorium i mam nadzieję, że dla dobra Ukrainy dojdzie do całkowitego wyrugowania tego patriarchatu moskiewskiego z terytorium Ukrainy. Mają swoją cerkiew patriarchatu kijowskiego i niech to tak będzie. No tak, no bo wydaje się, że jeżeli ta wojna potrwa jeszcze tam rok, 2 lata, no to ta cerkiew właśnie moskiewska może być zupełnie wyrugowana w ten czy w inny sposób z terytorium Ukrainy, no bo to w tym kierunku idzie przynajmniej. I takie prawodawstwo, jak jest w tym zakresie na Ukrainie, daje możliwość robienia tego bez żadnych problemów, bez żadnych kosztów i jakichkolwiek odszkodowań czy czegoś takiego na rzecz patriarchatu moskiewskiego. Decydują parafianie. Cześć jak czapka. Tak, myślę też, że to jak zwykle takie rzeczy potrzebują czasu. My będziemy się temu przyglądać, natomiast to są dosyć duże zmiany społeczne, które nie były obserwowane wcześniej, tak? Bo mieliśmy jakieś różne tam zmiany takie polityczne, tak? Natomiast ta cerkiew. Ale ja bym jeszcze wrócił do jednego. Zobacz, od ilu lat ona się miała świetnie, tak? Oczywiście te lata komunizmu były dla niej trudne, natomiast potem dosyć mocno odżyła. Ale cerkiew jest narzędziem polityki i wywiadu rosyjskiego, nie zapominajmy o tym. No tak, ale wiesz, ludzie chodzą do tej cerkwi, tak. I wiesz, to są kwestie właśnie jakichś takich przyzwyczajeń, różnych rzeczy. To nie są takie ale rzeczy obrządek się nie różni. Obrządek się nie różni, jest tylko podległość służbowa. Ja wiem, niby się nie różni. Ale tu zapomniał jeszcze Cyryl o jednej rzeczy. Wątpię, żeby był tak niewykształcony w tym zakresie. Zapomniał powiedzieć, że ten ręka Boga była prowadzona dzięki informacjom szpiegów komunistycznych w Stanach Zjednoczonych, chociażby małżeństwu Rosenbergów, którzy przekazali informacje o tym, jak należy zaprojektować bombę atomową. I to ma niewiele wspólnego z ręką Boga. Wręcz przeciwnie, to było święto komunizmu. Okej. W takim razie miejsce 3. Problemy z cłami eksportowymi. Mówiliśmy już na miejscu 7.
Natomiast mamy tutaj przykład dotyczący całej branży w tym momencie rybnej, a przykład jest z Kaliningradu, no bo okazuje się, że fabryki rybne w obwodzie kaliningradzkim wstrzymały eksport konserw z powodu nowego cła. Eksport takich produktów wstrzymało 6 przedsiębiorstw firmy Zarodinu, no w ogóle fajna nazwa, nie? Poinformowała agencja Interfax. No i tutaj chodzi to, o czym mówiliśmy, czyli opłacalność tego eksportu, ponieważ okazuje się, że konserwy rybne, jeżeli chodzi o opłacalność, o tą powiedzmy taką marżę, no to wynosi to około 3%, a cła obecnie, no zobaczymy, bo w piątek się umocnił rubel, natomiast no do piątku te cła były w wysokości 7%. Trochę o tym też pisałem u siebie, więc ta puszka śledzia z zębami jak u psa zrobiła całkiem niezłą furorę. Generalnie rzecz biorąc, to jest zażynanie własnego chyba przemysłu. Miała być taka śledziopirania, nie wiem. Ryba tygrysia, czy jakoś takie? Czy tam tygrysia może, tak. No. Tak, no cały tak, ale to wiesz, no to dotyczy też innych branż. Oczywiście no, są takie branże, tak jak nie wiem, tam które albo są z tego zwolnione, albo, no, albo tam ta opłacalność jest wyższa. Natomiast no ogólnie to mówiliśmy, te cła ruchome no tak komplikują te wszystkie rzeczy. Przede wszystkim jest jedna rzecz, jest strasznie w tym momencie ten rosyjski biznes jest niestabilny, bo jest bardzo trudno przewidzieć, co nowego rząd wymyśli i bardzo trudno jest jak gdyby do tego, co już zostało stworzone, w jakiś sposób zaplanować strategię, tak, no bo nie wiem, no chcesz podpisać jakieś kontrakty, no a może za 3 miesiące znowuż coś będzie, no a nawet jak podpisujesz, no to no nawet nie możesz sobie policzyć, jakie cło zapłacisz, jakie są twoje koszty, bo te koszty są ruchome, no to jest jakieś fatalne pomysły dla takiego prowadzenia biznesu, no to do tej pory w Rosji było bardzo trudno prowadzić biznes, no chyba, że się uwzględni właśnie tą korupcję, natomiast no teraz jest jeszcze bardziej. Wydaje mi się, że tutaj zobaczymy, no na razie oligarchowie się nie buntują, natomiast no, z miesiąca na miesiąc są coraz większe takie ciężary kładzione na ich barki. Nie wiem, czy jakoś mi ich nie szkoda, skoro wolą żyć w takim kraju, a nie w zarządzanym w sposób normalny, to jest ich sprawa. Wydaje się, że o ile jeżeli chodzi o ludzi, no to tutaj, no bo tam jeszcze powiedzmy te ciężary są większe, no ze względu głównie obecnie na inflację, to w przypadku oligarchów z jednej strony władza szeroko daje różnego rodzaju możliwości, no natomiast no z drugiej strony no te podatki i te obciążenia no zwiększają się z miesiąca na miesiąc. No bo jeżeli byśmy popatrzyli, że te cła, które zostały wprowadzone, one zostały wprowadzone głównie po to, żeby ściągnąć ileś tam dodatkowych funduszy od tych firm. No i tutaj się szacuje, że to będzie około 700-800 miliardów rubli. Czyli to jest jakaś tam kwota, tak? No oczywiście cały budżet powiedzmy w przyszłym roku będzie 36 biliony rubli, no ale no tutaj ileś tam tych, tutaj bilion, gdzieś indziej bilion. No i dzięki temu jakieś dodatkowe fundusze można pozyskać. No ale jak zobaczymy jak to będzie. W mojej ocenie coraz mniej opłaca się chyba tym oligarchom ten romans z Putinem. I tu wydaje się, że my o tym będziemy też mówić na samym końcu, no ale Putin nie dotrzymał tego układu, tak? W stosunku do oligarchów, tak? Który gdzieś go wywindował do góry. Czyli miał dać im możliwość spokojnego zarobku, nie? Temu otoczeniu Jelcyna, a teraz wydaje się, że zaczyna dobierać się do ich majątku. A tu ani spokoju, pójdzie. Tak, ani spokoju, tak, ani pieniędzy, tak, no bo już pomijam, że oni w tym momencie na zachodzie mają utrudnione te możliwości inwestycyjno, tak,
pobytowe, muszą jakieś mieć podwójne obywatelstwo i tak dalej, żeby cokolwiek zrobić. No jakoś sobie oczywiście radzą. Natomiast no jeżeli chodzi o Rosję, no wydaje się, że coraz z ich punktu widzenia jest coraz gorzej, a więc ten jak gdyby układ no powoli zostaje łamany. A my sobie przejdziemy do miejsca drugiego. No, kontrowersyjne. Kontrowersyjne. No dzieci do fabryk. Ma być nowe prawo, które będzie umożliwiało pracę dzieciom w fabrykach, czyli a dokładnie osobom poniżej 18 roku życia, a powyżej 16 możliwość pracy w szkodliwych i niebezpiecznych branżach. No i tutaj posłowie nie ukrywają, że to ma być skierowane prawo, żeby pomóc fabrykom zbrojeniowym. Pytanie, i to jest proste pytanie. Tak źle. No więc właśnie, skoro taki Tatarstan, między innymi fabryki Kamaza tam są, musi się posiłkować pracą nieletnich, żeby zastąpić kogo? Tych, których co, mobilizacja siłą mu wyrwała, zabrała i znaczy tak nie, no oni tam mówią, że emerytów, tak. Emerytów. Tak, że wiesz, że teraz muszą powoływać emerytów, tak, a oni już schorowani, biedni i często niedomagający, a taki na przykład 17-latek, no to idealnie by się nadał, no bo on jest młody. I do pracy w warunkach niebezpiecznych, z toksycznymi substancjami, super. Tak, no ale wiesz, no tu nawet nie chodzi o to, że oni chcą do tych niebezpiecznych, oni tam mamy wypowiedź Jarosława Niłowa, czyli tego przewodniczącego Komisji Pracy Dumy Państwowej, on mówi, że chodzi o pracę w przedsiębiorcach zbrojeniowych, nie? Zresztą te wypowiedzi są takie jakieś kuriozalne, tak my o tym mówiliśmy. Tak. Praca jest bardziej nieszkodliwa niż bycie na ulicy. To jest potrzeba czasu. Dziś studenci bez stażu na rynku pracy nie są poszukiwani jak ci, którzy zdobywają praktykę podczas studiów. Czyli taka praca w tej zbrojeniówce to tak jak praktyka życiowe doświadczenie. Studiów. Życiowe doświadczenie zdobywają. No, być może takie doświadczenie, nie wiem, jak będą składać tego kałasznikowa, może im się przydać na przykład potem na froncie, to prawda. No ale dla mnie to wygląda jak trochę taka frustracja, no, tego rosyjskiego reżimu. Wiesz, dla mnie jeszcze jest tam drugie dno. Jeśli gościu mówi, że lepsze praca w fabryce niż bycie na ulicy, to znaczy, że co? Że nagle nie chodzą do szkoły, rodzice się nim nie zajmują, rosyjska młodzież żyje na ulicach? O, panie, to jest potężny zamach społeczeństwo na prawdę o społeczeństwie rosyjskim. No nie wiem, wiesz, no ogólnie ostatnio to, co Rosjanie robią, no to jest jakieś dziwne, tak? My się z tego tam śmieliśmy wczoraj, no bo jest nowy ten pomysł, żeby osoby, które są po ciężkich wyrokach, mogły uczyć w szkołach rosyjskich, nie? Więc widać, że oni tutaj próbują łatać jakieś te swoje problemy dosyć dziwnym prawodawstwem i trochę takim, no nie wiem jak to nazwać, no to wygląda jak jakaś taka desperacja, tak? No bo praca powiedzmy 16-latków w fabryce, to już nawet nie są kobiety na traktory, to chyba jest nawet już no chyba trochę gorsze hasło. Nie, to jest ten poziom wyzysku klasy robotniczej, który doprowadził do rewolucji. Bo no jeszcze te pomysły, które są też w zanadrzu, żeby obniżyć ten wiek dla pracy w ogóle dzieci, tak, do 12 lat. Przypomnijmy, że takie były też. I one oczywiście przepadły, natomiast no teraz cały czas wracają. No to wynika z tego, że no po prostu no brak jest tych młodych osób, bo one giną w Ukrainie, jeżeli chodzi o rynek pracy. No i tutaj reżim no wszystkiego próbuje, tak? No zaszło łącznie to chyba tym, trochę za daleko. Te dzieci zapędzić, tak? No dlatego mówię, że i wiesz, i wydaje mi się, że ten taki układ, który Putin dochodząc do władzy miał z oligarchami, został złamany, ale chyba też ta umowa społeczna w stosunku do ludzi, tak, że w politykę społeczeństwo się niech nie wtrąca, natomiast on zapewni im jakąś stabilność, jakiś dobrobyt, no to z tego już chyba ani dobrobytu, ani stabilności nie zostało. No, te dzieci... Za to wzrasta poziom terroru bezpieczeństwa. Fabryk,
nie wiem, no jacyś przestępcy, którzy mają uczyć w szkołach, no to w ogóle już brzmi jakoś tak, no tylko się nadaje na nasze właśnie te satyryczne programy, no bo tego poważnie chyba nie, no trudno jest w ogóle jakoś komentować. No nie wiem, tak specjalna Rosja komisja, która umysłu, będzie przyjmować przestępców i komisja będzie decydować, czy taka osoba nadaje się do pracy w szkole z ludźmi? Znaczy z uczniami? To nie wiem, no wyobraźcie sobie, że macie dzieci, one chodzą do szkoły jakiejś tam podstawowej i teraz przestępca, który jest zawodowym złodziejem, będzie uczył wasze dzieci? Boję się pytać czego. No nie wiem, no mówię, no my sobie z tego śmiejemy się, podśmiechujki sobie robimy, nie? No bo to jest oczywiście śmieszne, no ale jak się tak na tym poważnie zastanowić, no to w którym kierunku ta Rosja zmierza? No w jakimś, no nie wiem, no jedyne co może chyba dobrego Rosję spotkać, no to jest naprawdę jakaś zależność od Chin i żeby ktoś tam jakiś porządek wprowadził, no bo to idzie w jakimś fatalnym kierunku. Ale przechodzimy sobie do miejsca pierwszego. Na miejscu pierwszym bardzo ważna informacja, ona przeszła trochę bez echa również w naszych cepach. A o co chodzi? Banki zakręcają kurek kredytowy. My o tym mówiliśmy, że jest problem, jeżeli chodzi o kredyty. Natomiast na tle działań banku centralnego związanego z coraz wyższymi stopami procentowymi okazuje się, że w październiku, jeżeli chodzi o wnioski kredytowe, to 81% wniosków zostało odrzuconych, a tylko 19% zostało przyjętych. I to dotyczy w tym momencie kredytów gotówkowych. Eksperci mówią, że podobną sytuację za moment będziemy mieli, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne. I w sytuacji takiej, że banki hurtowo udzielały kredytów ninja, czyli no income, no job, no asset, no będą teraz nic nie udzielały. Dlaczego? No dlatego, że mamy wysokie stopy procentowe, mamy problem, jeżeli chodzi o spłacalność obecnych kredytów. No jak to zwykle bywa, banki obudziły się troszeczkę za późno, a oczywiście tutaj bank centralny dał ciała i tutaj pani prezes akurat się nie spisała. No i grozi Rosji w przyszłym roku bardzo poważny problem. Bo z jednej strony ten system finansowy nie będzie miał dopływu nowych kredytów, nowych możliwości zarobkowych, a z drugiej strony będzie miał dosyć dużą liczbę niespłaconych kredytów, no bo wiele osób, długów. Tak, no złych długów, wiele osób wyjedzie właśnie w Ukrainę, żeby walczyć, zostawi te kredyty albo będzie spłacać rodzina, a najczęściej nikt nie będzie spłacać, czyli to w którymś momencie stanie się problemem banku. I oczywiście można powiedzieć, do tej pory na tym tle właśnie rosyjska armia była zasilana przez rzesze rekrutów, tak, takich niewolników kredytowych, no ale teraz za moment to będzie problem banków, no bo ktoś będzie musiał te kredyty spłacić, trzeba będzie w jakiś sposób te finanse tych banków stabilizować. No i ale bank tu centralny słyszałem pewną pogłoskę. Mianowicie, o ile przycięto bardzo mocno akcje kredytów hipotecznych, sam powiedziałeś o przyznawalności, o tyle hipotecznych też zaraz. Tak, ale została za to puszczona w wentylator opcja kredytów takich hipotecznych, ale alternatywnego rodzaju. Czyli chcesz kupić garaż, piwnicę, komórkę, działkę taką, tego typu. Więc o wiele niższe kwoty, teoretycznie rzeczy bezpieczniejsze, ale za to być może będą chcieli tego sprzedawać więcej. No to wiesz, i one są też prostsze do egzekucji. Podgrzewanie bomby, tak? Przesuwasz sobie tylko kiedy to wybuchnie, nie? Jeszcze bardziej ją podgrzewasz. No, mówiliśmy, ta sytuacja jest zła. Teraz oni się obudzili. A teraz dlaczego jest to? Ja tutaj też dałem informację, że to jest początek kryzysu, bo to jest jeden element z kryzysu. Przypomnijmy, że w marcu, w kwietniu zeszłego roku, kiedy wybuchła
no, znaczy nastąpiła ta inwazja i mieliśmy te efekty dla gospodarki rosyjskiej, to wtedy liczba odrzuconych kredytów, no bo banki nie chciały oczywiście wtedy dawać kredytów, bo nie wiadomo co się wydarzy, była rzędu 70%. Teraz mamy rzędu 80%. To jak gdyby pokazuje, że tak, do tego systemu bankowego nie będzie dopływu w tym momencie, no bo banki na czymś muszą zarabiać, tak? No główną jak gdyby formą zarobkową dla banków no, są kredyty. A teraz będziemy mieli sytuację, że tak, na kredytach konsumenckich nie będą zarabiać, na kredytach hipotecznych też, na kredytach zobaczymy jak to będzie, jeżeli chodzi o firmowe, wydaje się, że też będzie to utrudnione ze względu na wysokie stopy. A więc to dosyć ciężka opłaty sytuacja. Za wszystkie operacje bankowe. Tak, no będą musieli podnieść, tak, to jest z jednej strony, z drugiej strony obniżą oprocentowanie depozytów? Nie, znaczy tak, to już się dzieje, tak, oni już obniżają to oprocentowanie, tak, no bo muszą jakoś sobie przetrwać. Z drugiej strony będą mieli bardzo dużą ilość kredytów straconych, no bo skoro to oprocentowanie idzie w górę, no to tym ludziom będzie coraz trudniej. Coraz więcej tych osób jednak jest zaangażowanych w ten konflikt. No i ten system finansowy, jeżeli chodzi o przyszły rok, a już w tym roku, albo inaczej, pod koniec zeszłego roku były te informacje o tych 4 bankach, które przekroczyły te wartości, jeżeli chodzi o wartości ostrożnościowe i poszczególne poziomy utrzymania tych jeżeli chodzi o wypłacalność, no to może się okazać, że ten system finansowy bez dokapitalizowania w przyszłym roku nie poradzi sobie po prostu. No bo z czego oni będą żyli? No tu pojawia się jak gdyby problem, tak? Czyli będzie dodruk pustego pieniądza. No tak, no dodruk jakiegoś pustego pieniądza pewnie może ich częściowo ratować. Tak? Ale jedna rzecz. Takie coś już chyba kiedyś było. To jest oczywiście nowe pole do nadużyć. W ramach odzyskiwania wartości utraconych z tych złych kredytów, złych długów, będą przejmowali różnego rodzaju aktywa, trwałe, nietrwałe, i ktoś zacznie tym obracać, żeby z tego teoretycznie jak najwięcej trafiło do banków. W rzeczywistości najwięcej z tego trafi do różnego rodzaju kombinatorów, nawet komorników czy kogokolwiek takiego innego, ale coś tam będzie do banków szło. Ale tu się stworzy nowe pole nadużyć i budowania fortun, cwaniaków i mafii, bądźmy szczerzy. Znaczy wiesz, teraz to co obserwujemy, to już co obserwowaliśmy we wrześniu i na początku października, to wzrost tych kredytów poza systemem bankowym. Tak, to też. No bo wiesz, jak oni nie mogą dostać w systemie bankowym, a muszą spłacić jakieś stare kredyty, no to biorą te chwilówki, nie chwilówki w systemie pozabankowym. Co jak gdyby jest tylko, wiesz, no... Parabanki są parabanki. Tak, no odwlekaniem nieuniknionego, tak, czyli tego, że ktoś nie jest w stanie spłacić swoich długów. No i to o tym mówiliśmy, no to będzie jeden z większych problemów, jeżeli chodzi o 2024 rok. No wszystko na to wskazuje. Przy tak wysokich stopach procentowych ani ten system finansowy wydaje się, że do końca nie może tego udźwignąć, a przede wszystkim ludność no, będzie miała problem, tak? Będzie miała problem przy tak wysokiej też inflacji. Bo jakby ta inflacja zaczęła właśnie. Skoro spadać, pierwotny budżet, wydatki budżetowe tego roku miały być 29 bilionów z groszami, przyszłoroczny budżet to będzie 36 bilionów, to pokazuje, jaki jest realny poziom inflacji, a bynajmniej przecież ten wzrost wydatków nie jest spowodowany wzrostem przychodów budżetowych. No nie. Znaczy może coś tam się poprawi, tak, przy jakichś wyższych cenach. Ale nie w takim wydaniu, żeby aż tyle bilionów się pojawiło skądś. Nie. No dobrze, słuchajcie, to tyle chyba z naszej strony. Ogólnie u Rosjan jest wesoło. Jest ciekawie, no nie wygląda to zbyt optymistycznie na ten moment, nic na to nie poradzimy. Być może za jakiś czas się to zmieni, na ten moment nic na to nie wskazuje.
Amen. Ja ze swojej strony dziękuję, życzę miłego wieczoru, miłej niedzieli i słyszymy się jutro w porannym cepie. Tak, ja się przyłączam do życzeń miłego wieczoru, miłego przyszłego, zaczynającego się niedługo tygodnia. Mam nadzieję, że się wszystkim podobało. Jeśli tak, to zachęcamy, żebyście nie zapomnieli o lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu naszych kanałów, dawaniu rady z reklamami i wspieraniu naszych kanałów, jeżeli uznajecie to za stosowne, a dzięki temu, co przedstawialiśmy, jak wygląda sytuacja i u chłopaków na Kremlinka Show pojawiło się więcej fajnych, odpowiedzialnych, wspierających i patronów, również u mnie doceniamy to, dzięki temu jesteście współautorami w znacznej mierze tego, co dla was robimy. Pozdrawiamy Trzymajcie serdecznie. się. Cześć. Cześć. Zostań.